Witam moich widzów konkretnie do rzeczy, ponieważ jest bardzo głośno. 72 godziny DOT. Co to oznacza tutaj w Ameryce dla zawodowych kierowców? Czy w tych dniach, w tych 72 godzinach inspektorzy DOT, czyli Departamentu Transportu, widzą więcej? Czy oni rozbierają te traki na części w celu przeprowadzenia inspekcji? Czy naprawdę jest to zakrojona na szeroką skalę akcja Departamentu Transportu, czy bardziej może internetowo-telefoniczna panika między kierowcami, między firmami itd., itd.? Czy rzetelny, ogarnięty kierowca ma prawo czegoś się bać albo nie spać po nocach? Słuchajcie, na te pytania odpowiem Wam w tym dzisiejszym filmiku bez żadnej trackstapowej fantazji. Zapraszam. No dobrze, moi drodzy, ale rozbierzmy te dni na czynniki pierwsze. Mówimy o akcji DOT, czyli Departamentu Transportu. Skupiamy się na Ameryce, bo nie wiem, jak to wygląda w Kanadzie ani w Meksyku. Trochę tych akcji już przeżyłem i powiem Wam oczywiście tylko moje spostrzeżenia, moje zdanie na ten temat, co o tym myślę i tak dalej. Jak jest, też Wam powiem, bo to są bardzo ważne rzeczy, wbrew pozorom. Ale do rzeczy, słuchajcie, będziemy mieli podczas tego tutaj mojego krótkiego tripu, ponieważ byłem w Chicago, zrzuciłem moją naczepę w Ohio z jedną rurą, która idzie do Phoenix. Wrócę tutaj, nie wiem czy w sobotę. To wiozę tak bardzo szybko do Columbus, Ohio, to nie jest moja naczepa. Po prostu robię szybki trip. I w tym tripie będziemy mieli, uwaga, tutaj za chwileczkę jedna waga. Nie patrzyłem, mam aplikację, którą mogę sprawdzić, czy ta waga jest aktywna, co tam się w ogóle dzieje. No, nazwiska oficerów nie będę znał, ale będę wiedział mniej więcej co i jak. Mamy też drugą wagę w Ohio i zobaczymy, co się dzieje właśnie. Dzisiaj, słuchajcie, jest de facto ostatni dzień tych 72 godzin. Wczoraj, drugi dzień, spójrzcie. No właśnie, waga Ohio, ta waga de facto, słuchajcie, już tej wagi to znam na pamięć, można powiedzieć. Waga w Ohio, ta jest czynna akurat tak mniej więcej od godziny 8 do godziny 16, czyli można powiedzieć normalne godziny robocze urzędu. Spójrzcie, mnie akurat, spójrzcie może jeszcze na to.
jest, mówiąc, skrzynka, bo to nie jest. Tam w środku mam dwa urządzenia. EasyPass na autostrady, Chicago, wschód, no wiele w Ameryce, generalnie większość. I mam też tutaj tak zwany bypass. To się może jakoś nazywa, generalnie nie znam, bo tak to się nazywa. To mam dwa urządzenia. I ten bypass tam na Waystation, czyli na wadze, oni albo dają mi bypass, czyli nie muszę zjeżdżać na wagę i się ważyć, tylko lecę, a tutaj muszę mieć sygnał i zielone światełko. Jeśli oni włączą, że bypassy wyłączają, zapali mi się czerwone, muszę wtedy zjechać na wagę. Jeśli się nic nie zapali, a waga jest open, to też muszę zjechać. To jest to urządzenie. Wczoraj w Ohio, bo to było drugi dzień DOT, jakoś musiałem zjechać. Nic się nie zaświeciło, waga była open, u mnie nie było nic. Więc zjechałem. Ale słuchajcie, spójrzcie. Zmasowana akcja DOT, 72 godziny, wszystkie traki lecą autostradą. Tam nie było paniki, tam nie było nie wiadomo czego. Tam nie było nawet żadnej generalnie akcji, tam chyba był jeden oficer, dobra jedź, jeden oficer coś tam robił, ale to nie jest tak, że traki czekają w kolejce na rampie wjazdowej na wagę, czekają aż skończy się jedna inspekcja i podjeżdżają i tak dalej. Tak to wyglądało wczoraj. Tutaj za kilkanaście mil będziemy mieli kolejną wagę i zobaczymy, nie wiem, zobaczymy co się na niej wydarzy. Czy będę ściągnięty, zaobserwujemy, czy ktoś jest na wadze, czy są faktycznie te inspekcje. Jak mówiłem wcześniej, ta akcja 72 godzin jest co roku. Co roku i powiem Wam, trochę tych akcji już przeżyłem tutaj i tak naprawdę powiem Wam, że jest panika. W tym momencie jak mamy jeszcze internet, te Facebooki, wszystkie te Instagramy i tak dalej, ta panika jest tak potężna, że jakby pół Ameryki albo cała miała dosłownie stanąć, bo jest 72 godziny DOT. Nakręcanie siebie wspólne, pisanie w ogóle farmazonów. Odnośnie jeszcze samych wag w Ameryce. Słuchajcie, większość z nich generalnie można ominąć. Jakbym miał tak powiedzieć, co ja robiłem z wagami kiedyś, to pewnie nie uwierzylibyście, ale dlatego nie będę mówił. Ale do rzeczy, większość wag tu na wschodzie można ominąć. Jest oczywiście kilka stanów, jak Nowy Meksyk, Arizona, nie ominiemy tych wag. W Yumie waga jest w mieście wjazdowa, Port of Entry, ominiemy. W Virginii nie ominiemy, zależy na jakim highwayu, na jakiej autostradzie. Ale generalnie w Kalifornii też jest kilka wag, których nie ominiemy. Możemy te wagi omijać. Oczywiście to się wiąże na przykład, bo na moim przykładzie Oklahoma omijałem wagę nie dlatego, że miałem nic, wolałem to ominąć dla świętego spokoju, niepotrzebna była mi inspekcja. Stał oficer DOT na tym objeździe, na Road 66. Dlaczego omijam tę wagę? Oczywiście miałem naszykowanego drona tutaj. Mówię, że to jest słynna Road 66, a waga była dosłownie obok i chcę go puścić, nagrać tę słynną drogę. Ok, nie ma sprawy, ale musisz jechać za mną, wjedziemy na wagę. Na wadze powiedziano mi, że nic się nie dzieje, inspekcja szybka, prawo jazdy, papiery, ok, good to go. Te wagi można omijać, ale nie wszystkie. Jeśli ktoś, słuchajcie, ma już, bo coś mu się stało, no nie zdążył, ma na czerwono e-log, oczywiście, że to się wiąże z kolejnym violation, albo będzie out of service, czyli zatrzymany na pauzę, na wadze, już nie pojedzie dalej, ale to, no trzeba to, cały czas wszystko jest pod kontrolą.
stan techniczny auta i e-log. E-log, słuchajcie, jest bardzo ważny, ponieważ to jest pierwsza czynność, jaką oni chcą zobaczyć. Wcześniej był papierowy logbook. Miałem kiedyś inspekcję, że zanim w ogóle zjechałem na parking, żeby tam pójść, to on tutaj podszedł na stopień, daj mi papier logbook, żebym nie mógł tam nic dopisać, poprawić i tak dalej. Od razu musiałem mu dać i on już go miał i kontrola. Tak to właśnie wygląda, ale spójrzmy, co się dzieje na tej wadze w Indianie. Ja specjalnie, słuchajcie, nie zobaczyłem w aplikacji, czy ona jest otwarta, co się dzieje, bo tam można komentarze zamieszczać. Kierowcy piszą, czy jest otwarta, czy nie, ilu oficerów, czy są inspekcje i tak dalej. Generalnie możemy wiedzieć, co tam się dzieje. Ja specjalnie tego nie robię, żeby tutaj na żywo Wam pokazać, nie wiedząc kompletnie nic, czy ta waga jest otwarta, czy są inspekcje w ostatnim dniu tego International Road Check. Tak, powiem szybko, co się dzieje, jeśli wjeżdżamy na wagę, jest inspekcja, okazuje się, że jest jakiś coś do zrobienia. Oficer nam daje ogólny raport i jest violation, czyli przewinienie, on tam opisuje dokładnie co. Musimy to wysłać do Safety Department, do naszej firmy i firma ma 7 dni na odesłanie tego, ale tam jest, na tym raporcie jest odpowiednia tabela, rubryka, gdzie warsztat musi podpisać, mechanik się musi podpisać, że ta usterka była naprawiona. To musi być naprawione i to musi być odesłane w ciągu 7 dni do DOT. Co się dzieje z kierowcą? Jak to wpływa na jego historię, rekord, mówiąc krótko, prawa jazdy i rekord firmy? Oczywiście tak. Inspekcja i violation, czyli przewinienie, jest to odnotowywane, słuchajcie, i to wisi na naszym tak zwanym NVR. Jak za jakiś czas zmieniamy pracę, ta firma nas sprawdza i mówi: o kolego, ty tu masz 4 inspekcje, violation. No dla nich jesteś już taki, nie dbasz o samochód, nie zgłaszasz usterek, jeździsz na pałę i tak dalej, i tak dalej. Możesz mieć, ale nie musisz mieć problemu ze znalezieniem, z przyjęciem się do innej firmy. To jest na Twoim rekordzie jako kierowca. To również jest na rekordzie firmy. I słuchajcie, naprawdę te firmy dbają o te rekordy, bo jeśli firma ma zły rekord, to ta firma u brokerów jest też cały czas monitorowana. Firmy są monitorowane przez brokerów i ta firma, jak ma kiepski rekord, nie będzie mogła brać od tych brokerów, od firm brokerskich ładunków. Także cały czas tu jest jedno wielkie koło zamknięte, słuchajcie, tak naprawdę. Musimy o te samochody dbać dla naszego bezpieczeństwa przede wszystkim, ale również dla dobrego score, czyli dla dobrej punktacji, ponieważ jeśli będzie zła, to firma nie będzie miała pracy. Jeśli firma nie ma pracy, to ja nie mam roboty. Jeśli ja nie mam roboty, to ja nie mam pieniędzy. Jeśli nie mam pieniędzy,
to generalnie klepię biedę i moje dzieci, moja żona, kochanka nie ma na fryzjera i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, tutaj jest wszystko bardzo proste. Pilnujemy, dbamy głównie dla naszego bezpieczeństwa. Później jest firma i cały ten bullshit, o którym mówiłem w tym momencie. Ale tak naprawdę reasumując, to są wszystko bardzo proste, normalne rzeczy. Oczywiście kosztowne, bo eksploatacja auta kosztuje i wymiana opon tutaj to kosztuje kupę tysięcy dolarów, ale niestety tak jest. Tutaj spójrzcie, tutaj w tym momencie spójrzcie, mamy już przed sobą ten główny czytnik, który czyta mi mój bypass i teraz właśnie, bo wciąż nie wiemy, sam jestem ciekaw, on sczytuje go i tam będzie decyzja, wjeżdżamy albo dajemy bypass. Uwaga tutaj, mamy zielone światło, słuchajcie, czyli nawet nie zjeżdżamy na wagę, do wagi jest 1 mila, czyli 1,6 metrów. Słuchajcie, czy ta waga jest otwarta? Tą wagę oczywiście, tak powiem, szybko mogę ominąć, wziąć wcześniej zjazd, pyk i jechać tamtą drogą. Na tamtej drodze są trackstopy i tak dalej. Oficjalnie można ją tą wagę objechać. Spójrzcie, waga jest otwarta. Ja dostałem zielone. Jak jest czerwone, jest jeszcze inny sygnał przez dłuższy czas. Ciągły sygnał. Także ja już po dźwięku wiem, że jest czerwone. Waga jest otwarta. Spójrzmy, co tam na drodze się dzieje. Samochody już widzę, że jadą bypassem. Nawet nie zjeżdżają, bo waga jest po prawej stronie od budynku. Nawet nie zjeżdżają. Zobaczcie, nic się nie dzieje. Generalnie waga jest open, ale jest w tak zwanej pozycji stand-by. Nawet nie ma żadnego, słuchajcie, radiowozu. Garaż zamknięty. Tam są, okej, dobra, są. Ale garaże są pozamykane, tam są te wszystkie inspekcje. Tam się nic nie dzieje, zobaczcie. A ta waga generalnie, ona jest aktywna. To nie jest tak, że to jest waga uśpiona. Ona jest aktywna. Tutaj kiedyś mnie zdjęli, opony mi sprawdzali. Oczywiście miałem dobre. Także, słuchajcie, jedną wagę minęliśmy. W Ohio wczoraj drugą wagę. Będziemy jeszcze mieli wagę też w Ohio, ale na innym highwayu, na 70. Zobaczymy tam, co tam się wydarzy. Powiem jeszcze Wam kilka słów odnośnie tych wag i omijania ich. Jest bardzo wiele, słuchajcie, to jest życie. Przykładowo ja w tych wag mówiłem wcześniej, tutaj nie ma co być świętoszkiem, te pasy to mi tak przeszkadzają. Nie ma co być świętoszkiem. Omijamy te wagi. Dlaczego? Ja omijałem. I jeśli ktoś powie, że absolutnie nie, bo to albo kłamie, albo nie jeździ na tyle długo, żeby takiej sytuacji nie mieć. Jest piątek, ładujemy, przykładowo, pamiętam, mówię ze swojego doświadczenia. Jest piątek, ładuję w Portland, godziny popołudniowe, firma za chwilę będzie zamknięta. Co się okazuje? Ja mam 82 000 na grosie, czyli moje DMC jest o 2000 funtów większe niż może być. I teraz co robię? Dzwonię do firmy i co? Firma zamknięta, gdzie ja muszę w ogóle wrócić, bo tam nie ma wagi. Nie wiem, czy tam, nie pamiętam dokładnie, ale tam jest ileś tam dojazdu do wagi, żeby się zważyć, sprawdzić naciski na osie. Okazuje się, że mam 2000 za dużo na grosie. Co robię? Dzwonię do firmy. No i co? No właśnie. I firma, do poniedziałku czekamy, żeby zdjąć coś. Czekanie do poniedziałku, słuchajcie, to jest i tak i nie. To zależy, co wieziemy i tak dalej. Oczywiście już pomijam kwestię, że to jest bezczynność, strata, mówiąc krótko, i dla kierowcy, i dla firmy. Jeśli ktoś wie, jak robić i nie pchać się na pałę na każde wagi, to po prostu te wagi się albo omija. Na zachodzie w Portland te wagi są, czy w Oregonie są też w pewnych godzinach otwarte, zamknięte. Teraz, mając aplikację, ja wszystko widzę. Ja mogę sobie wziąć ten cały trending,
i zobaczyć, aha, w tych dniach zamykają mniej więcej o tej godzinie. Stanąć wcześniej, przeczekać aż zamkną i tak dalej, i tak dalej. Możliwości jest dużo, słuchajcie. To nie tylko jeśli chodzi o ciężar, że jest za dużo. Coś nam się stało nagle, godzinę wcześniej mamy jakiś tam leaking, czyli wyciek powietrza, obojętne. No, zjechanie do warsztatu to jest albo parę godzin, albo parę dni, bo w Ameryce tak nie jest tak, że od co cię wezmą od razu, bo ty masz wagę przed sobą, absolutnie nie. Tu też albo czekamy, albo odjeżdżamy. Słuchajcie, po prostu życie to nie jest nic złego, ja uważam. Ja tych walk to już dziesiątki omijałem w swoim życiu i to jakby miał rzeczywiście, jak powiedziałem wcześniej, opowiadać, to naprawdę no, nie uwierzylibyście, ale robiłem to wszystko, słuchajcie, tak naprawdę nie dla swojego widzimisię, za pokazanie, co to ja nie jestem. To się wszystko robi tak naprawdę dla dobra firmy, bo każda zwłoka, czekanie jakiekolwiek, czy wjechanie do warsztatu z duperelą, która nie jest taka już niezbędna, to są pieniądze, słuchajcie, i to nie małe, no wiemy o tym wszyscy, także tak to właśnie wygląda. Te wagi są do ominięcia, ale trzeba to robić mądrze. Dlatego właśnie 72 godziny uważam, że powinny być dobrze, bo to działa też psychologicznie na firmy. Firma wie. Safety Department. Ja pamiętam jeszcze czasy, jak firmy nie miały żadnego Safety Department. Słuchajcie, to się pokazało później, czyli ten taki dział bezpieczeństwa, tak? Jest osoba, jest kierowniczka, ma pod sobą ludzi albo nie ma, zależy od wielkości firmy. Ona kontroluje wszystko, patrzy, żeby było wszystko ok, papiery, dokumenty rejestracyjne, IFT, itp. No wszystko też tutaj i log. Oczywiście nikt nie siedzi tam i nie patrzy, o ten Twardowski to on przekroczył 15 minut, już do niego dzwonimy. Nie, no tak nie jest, tam nikt nie siedzi cały czas na komputerze i nie sprawdza każdego kierowcy, nie ma tak. Ale kiedyś tego nie było, teraz już jest. I o co chodzi? Chodzi o to, że tak naprawdę to jeśli dbamy o samochód cały czas, ja nie widzę, żeby każdego dnia na parkingu byli kierowcy, obchodzili samochód. Dosłownie, naprawdę sporadycznie zobaczę kierowcę, który stuknie, puknie, przejrzy, ale według DOT oficjalnie PTI, czyli Pre-Trip Inspection, czyli inspekcja przed rozpoczęciem dnia pracy, czyli rano przeważnie, powinna trwać według DOT, uwaga, 50 minut. Oni uważają, że w tym czasie kierowca sprawdzi wszystko. Poświetlenie, wycieki, kable wszystkie, luzy na slack adjusterze, na hamulcach i tak dalej, i tak dalej. Czyli ja muszę się położyć 4 rano, zależy jak wstaję, czy tam 6 rano, nieważne, czy śnieg, czy błoto, ja się muszę kłaść pod samochód w moich ubraniach i tam wszystko patrzeć. Słuchajcie, to jest w ogóle wykonalne, to jest niemożliwe, nikt tego nie robi. Ta cała inspekcja wpisywana tutaj przed rozpoczęciem dnia pracy to jest jedna wielka fikcja. Ja osobiście akurat robię trening sobie wieczorem, tak zwane post-trip inspection. Te opony ja sprawdzam, tak? Ale ja też nie patrzę tam co chwila, czy taki ja mam luz na slack adjusterze, czy mam grube okładziny i tak dalej, i tak dalej. Nie kładę się codziennie pod samochód, to tego nikt nie robi. Samochód oglądam nawet kilka razy dziennie, głównie opony, powietrze, czy nie ma żadnego wycieku. Jeśli ktoś to robi, słuchajcie, jeśli te opony są naprawdę w dobrym stanie, legalne, chodzi o grubość bieżnika, światła działają, masz ilog zawsze ok, słuchajcie, nie ma co się bać tych naprawdę 72 godzin, ponieważ to jest wszystko według mnie, to jak powiedziałem wcześniej, to jest tylko moje zdanie, to jest wszystko przereklamowane, wyolbrzymione, kierowcy panikują. Dlaczego? No właśnie,
Oczywiście tutaj nie mówię o Amerykanach, bo oni mówią biegle po angielsku, po amerykańsku, ale na przykład kierowcy, weźmy na baso kierowców polskich, rosyjskich, białoruskich, z Kazachstanu, Mołdawii, z Bułgarii, bo tutaj też jest przecież pół Europy. Tak naprawdę powód jest jeden. Brak znajomości biegłej znajomości w porozumiewaniu się w języku angielskim. To jest właśnie to, słuchajcie, mam takich kierowców, znam, panika. Oni się boją, ponieważ dlaczego? Tak naprawdę oficer DOT może zawiesić prawo jazdy i odesłać się na ponowny egzamin na prawo jazdy, na zawodowe prawo jazdy. Słuchajcie, kali jeść, kali pić, to jest standardy tutaj. Ci kierowcy kiedyś, jakiś tam czas temu, te prawa jazdy pozdawali, to jest inny temat, ale no, dziękuję, proszę, załadunek, wyładunek, delivery, shipping, receiving, to są takie te podstawowe słowa, które oni znają, ale już komunikacja biegła w budynku z oficerem, tutaj może być już różnie. Jeśli ty nie odpowiesz konkretnie na pytanie oficera jeden raz, drugi, trzeci, naprawdę może być nieciekawie i to prawo jazdy możesz stracić. W tym momencie to jest też inny temat, ale była zakrojona akcja, ponieważ chodziło o tak zwanych kierowców, którzy tutaj przyjechali na jakieś tam wizy pracownicze, porobili sobie te prawa jazdy i jeździli trakami w Ameryce, nie umiejąc w ogóle języka. Te szkoły w Kalifornii i tak dalej. Nie chcę o tym mówić, bo to jest inny temat, nie mający nic wspólnego tutaj z tym tematem, ale zaczęto to weryfikować na grubą skalę. Ileś tam tysięcy praw jazdy anulowano, powiem tylko tyle. Ale kierowcy generalnie boją się tych wag z jednego powodu. Komunikacja w języku angielskim. To jest główny powód, bo no, kierowca, jeśli stan bieżnika ma kiepski, tak naprawdę no, nie dopilnował. Owszem, to jest poniekąd jego wina, nie wymusił na firmie wymiany opon, ale często jest tak, że tak naprawdę te opony to te firmy chcą do końca wyjeździć, aż się po prostu druty pojawią. Naszym obowiązkiem jest zgłaszać to, egzekwować od firm. Opony, hamulce to są według mnie oczywiście dwie najważniejsze rzeczy, które powinny być naprawdę bardzo dobre, a na pewno dobre. To jest bezpieczeństwo nasze i tutaj też innych użytkowników ruchu, a mamy ich dookoła dziennie tysiące. Ok, moi drodzy, zbliżamy się do kolejnej wagi, jest godzina 3:32, oczywiście po południu, czyli 15:32. Też nie patrzyłem, czy ta waga jest jeszcze otwarta, czy w ogóle jest otwarta, co tam się dzieje, także znów nic nie wiemy, ale już podjeżdżamy, za chwileczkę się dowiemy. Tutaj prawdopodobnie będzie waga zamknięta, ponieważ traki mają nakaz jazdy lewą liną. Ma waga jest wiadomo zjazd po prawej, także za chwilę dowiemy się. Tutaj ten odcinek Autostrady 70 w Indianie, słuchajcie, kurwa, od lat, od kiedy jeżdżę w Ameryce, zobaczcie, co tu się w ogóle dzieje. To niby widać, że to jest w remoncie, okej, słuchajcie,
To jest w remoncie dzisiaj, za rok będzie znowu w remoncie i takie nieskończone remonty. Ten odcinek jest dramatyczny od ponad 20 lat. Pobojowisko. No i okej, wyjeżdżamy pomału, wyjeżdżamy z Indiany i ta waga będzie na State Line z Ohio, w sumie to już w Ohio. Kurwa, Boże, ja pierdolę. Dobra, co tu się dzieje? Patrzymy przed siebie. To już było traki prawą line? No nie, chyba jeszcze nie. Dobra, mamy czytnik. Słuchajcie, już mam zielone bypass, ale patrzymy, czy waga będzie zamknięta. I co na tej wadze będzie się działo. Słuchajcie, waga jest zamknięta, ale nie czasowo, zdaje się, bo oni tak zamykają, jak mają dużo traków na przykład, to zamykają, a potem otwierają. Jest tam jakiś oficer, czyli ktoś tam jest w środku, jakiś tam trak parkuje, ale widzę, że ma zmianę opony. Słuchajcie, nic się nie dzieje. 72 godziny, ten dzień, te dni. To jest kolejna waga, na której się nic nie dzieje, tak? No właśnie. Przepiękna jest ta korweta. Czyli reasumując, 72 godziny w Ameryce, w Kanadzie, w Meksyku. Mówimy o Ameryce, International Road Check. Sami widzieliście, do Was należy ostatnie zdanie, co sobie o tym myślicie. Te 72 godziny to nie jest żadne polowanie na trackerów, na traki, na firmy. Według mnie to jest takie powiedzenie oficjalne na websitach przez DOT. Sprawdzamy, czyli sprawdzamy Wasze opony, Wasze światła, zawieszenia, Wasze kwalifikacje i tak dalej. Ale Wy teraz sami widzicie, jak sprawdzamy. Oczywiście Ameryka jest duża, ktoś mi powie: ej, ale ja miałem inspekcję w Oklahomie. Inny powie: tak, ale ja miałem w Alabamie. No tak, oczywiście, że tak, ale te inspekcje, ja w ogóle już wstaję, wiecie, ale te inspekcje są cały czas. Właśnie o to chodzi, że te 3 dni naprawdę według mnie nie różnią się. Gdzie to jest to słońce? Tu, żeby nie świeciło, to staniemy tam. Te 3 dni nie różnią się, absolutnie nie różnią się według mnie oczywiście od żadnego innego dnia na amerykańskich drogach, na amerykańskich wagach stanowych, czy też ogólnie. To jest normalny, zwykły dzień pracy. My sobie chyba tutaj staniemy właśnie, bo będę trenował. To jest normalny, zwykły dzień, słuchajcie. Tutaj się nic szczególnego nie dzieje. Nie ma kompletnie powodów do żadnej paniki, ani czegokolwiek. Jeśli ktoś tylko dba o samochód systematycznie, kompletnie nie ma czego się martwić. Słuchajcie, kiedyś, dawno temu, mój kolega, jak jeszcze były papierowe logbooki, wiadomo, kartki fruwały za okno i tak dalej, mój kolega: Michał,
wyłącz światła mijania, jak będziesz wjeżdżał na wagę, bo oficer DOT na wadze pomyśli, że jechałeś całą noc i cię zdejmie. Takie bzdury. Inny kolega do mnie, gdzie dodam jeszcze, że na wagach, na niektórych wagach światła mijania trzeba włączyć. Oni już wtedy widzą, że działają z tyłu, bo oni patrzą przecież. Na innych trzeba wyłączyć. Różnie, zależy od stanu. Inny mój kolega, dobra Michał, kończę, na telefonie jesteśmy. Michał, kończę rozmowę, bo muszę wziąć shower i ogolić się, bo waga przede mną. Pamiętam to jak dziś. Czyli on się musi ogolić, żeby oficer DOT przez lornetkę nie zobaczył, że on jest nieogolony i żeby czasem nie pomyślał, że on nic nie robi, tylko jeździ, nie ma czasu na shower, na ogolenie się i tak dalej, i tak dalej. Generalnie schiza, strach, panika. Ja to nazywam głupotą totalną, bo to inaczej nazwać nie można. Czego tu się bać? Ci oficerowie naprawdę to są spoko goście, bardzo mili, uprzejmi i tak dalej, ale no, trzeba umieć po angielsku, trzeba ładnie, składnie im odpowiadać i robić to, o co oni Cię proszą. I to wszystko. Tyle w temacie, słuchajcie. Czyli generalnie w tym momencie, dzisiaj jest ostatni dzień 72 godzin w Ameryce. Tak pokrótce widzieliśmy, no bo wiadomo o co chodzi, ale mniej więcej widzieliście jak to wygląda na wagach, pokazałem Wam te wagi i jeszcze to, co dodałem od siebie. Ja kompletnie nie zauważam żadnej różnicy między innym dniem. W Kalifornii inspekcje są 24 na dobę na wagach. W innych stanach też. Wagi na Florydzie są cały czas praktycznie otwarte. Te wjazdowe, ich się akurat trakiem nie ominie. Trzeba wjechać. I tak dalej, i tak dalej. To jest normalny, zwykły dzień, słuchajcie. Bez paniki, bez stresu. Ci, którzy zaczynają pracę w Ameryce na trakach, a jakimś tam sposobem oglądają mnie, nie przejmujcie się, nie panikujcie, pierś do przodu i bez stresu, bez spiny kompletnie, ale oczywiście pilnujemy stan techniczny auta. Informujemy firmę, tutaj bieżnik jest zły, tutaj mam leaking, czyli wyciek na przykład czy to powietrza, czy to jakiegoś płynu i tak dalej, i tak dalej. Cały czas oglądamy ten samochód, bo to jest nasze bezpieczeństwo, a mamy rodziny, to jest też bezpieczeństwo innych na drodze. Także tyle w temacie, słuchajcie, ja ogarnę się i jak zwykle trening. Mamy tutaj dosłownie godzinę, no ponad półtorej godziny mamy stąd. Columbus, Ohio, tam wrzucam, bo będzie dźwig zamówiony. Co dalej, nie wiem, mam jechać do Arizony, ale z inną naczepą. Także dziękuję za uwagę i do następnego razu.